Riviera turecka jest chyba najlepiej znanym turystycznym regionem Turcji. Słynie przede wszystkim z piaszczystych plaż, pięknej flory oraz dużej ilości antycznych zabytków. Oferta kurortów Riviery jest bardzo długa. To co najmniej 10 miast nastawionych głównie na turystów. Ale tym największym i zarazem najważniejszym jest Antalya, stolica prowincji o tej samej nazwie. Współcześnie Antalya to jedno z większych miast Turcji, którego korzenie sięgają epoki hellenistycznej. Wraz z całą aglomeracją liczy 2,5 miliona mieszkańców. Turystów przyciąga europejski charakter oraz nadmorski klimat sprzyjający wypoczynkowi. Do centrum dojeżdżamy metrem, które tak naprawdę jest ogromnym tramwajem. Wysiadamy na przystanku İsmet Paşa. Stąd mamy już około 20 minut drogi do zabytkowej części miasta oraz Starego Portu. Polecamy dotrzeć tam wąskimi uliczkami, które choć przypominają zachodnioeuropejskie promenady handlowe, przesiąknięte są orientalnym klimatem. Granicę Starego Miasta wyznacza niewielki plac z posągiem króla Pergamonu Attalosa II, uważanego za twórcę pierwotnej Antalii. Przy placu znajduje się ważny zabytek. Średniowieczna wieża zegarowa, zbudowana na bazie pięciokąta, pochodzi z okresu bizantyjskiego. Kaliczy, czyli stare miasto Antalii. Dawniej było otoczone wysokim, warownym murem, który dziś jest tarasem widokowym otaczającym uroczy port, niczym wyjęty z bajki o Aladynie. Mieszczą się tu wszystkie ważniejsze zabytki, a dzielnicę pokrywa labirynt wąskich uliczek, w którym warto się zagubić. Zwiedzanie rozpoczynamy od meczetu Mehmeda Paszy. Może warto tam wejść. Może innym razem. Może. Jest on umowną bramą Starego Miasta. Jednak najbardziej rozpoznawalnym symbolem w panoramie Antalii jest wysoki na prawie 40 metrów żłobkowany minaret Yivle. Nietypowa wieża pochodzi z początku XIII wieku i powstała u boku równie nietypowego sześciokopułowego meczetu. Obecnie kompleks jest częścią lokalnego muzeum etnograficznego. Schodzimy do portu, zobaczyć m.in. mały meczet oraz promenadę, przy której cumuje flota statków wycieczkowych. Mieszkańcy przychodzą do portu, aby nieśpiesznie napić się kawy, herbaty lub coś przekąsić. Panoramiczną windą wjeżdżamy na ogromny taras widokowy, ponieważ warto poświęcić kilka chwil na obejrzenie leżącej u stóp zabytkowej zabudowy. Wiele domów zachowało swój pierwotny charakter do dnia dzisiejszego. W ramach rozrywki w panoramie miasta możecie poszukać drugiego, najsłynniejszego zabytku Antalii, złamanego minaretu. Częściowo wyburzony znajduje się po drugiej stronie Starego Miasta, ale ponieważ jest niski, przy oślepiającym świetle trudno go wypatrzyć. Południową granicę Starego Miasta wyznacza pochodząca z początku II wieku naszej ery wieża Hydylek. Jej przeznaczenie do dziś jest zagadką dla archeologów. Niższa kondygnacja wzniesiona została na planie kwadratu jeszcze w czasach rzymskich, a wyższa, dobudowana dużo później, na planie koła. Tuż za wieżą rozpoczyna się park Karaniolu. Ta zielona enklawa jest popularnym miejscem odpoczynku i rekreacji. Z bajecznie położonych tarasów można oglądać klify Antalii oraz znajdujące się w oddali piękne piaszczyste plaże. To po prostu trzeba zobaczyć.
Miłośników dużych galerii handlowych z pewnością zainteresuje Mark Antalya. Galeria, która jest jedną z największych w mieście. Można tam oczywiście dojechać metrem, ale to zaledwie kilometr dalej. Dlatego polecamy przejść się tam zakupową promenadą Kazim Ozayb. W galerii znajduje się ponad 100 sklepów i restauracji rozmieszczonych na 4 kondygnacjach. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Osią komunikacji miejskiej w Antalii jest naziemne metro Antrej. Składa się ono z 2 linii T1 i T3. Kluczowa dla turystów jest pierwsza linia łącząca lotnisko z dworcem autobusowym i kolejowym. Dla miłośników pojazdów szynowych nie lada atrakcją może być linia tzw. nostalgicznego tramwaju, oznaczonego symbolem T2, który przyjeżdża w pobliżu Starego Miasta, ale nie przecina się z liniami Antrej. Naziemne metro w Turcji to prawdziwy fenomen. Ogromne szynowe pojazdy przemieszczają się po wydzielonych liniach przebiegających równolegle do głównych arterii miasta. Przepustką na perony jest plastikowa karta miejska, którą kupuje się i doładowuje w automatach. Bramki odliczają odpowiednią kwotę przy wejściu na peron. Zanim jednak zaczniemy z niej korzystać, trzeba na niej zakodować kod HES, wygenerowany przed przylotem do Turcji. Za 5 lir pomoże nam w tym sprzedawca w pobliskim kiosku. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Jeśli planujecie lecieć do Turcji, obejrzyjcie wszystkie nasze filmy z tej serii. Link w opisie do filmu.